Cześć, tu Ania. I Bartek, cześć. Pozdrawiamy Was z Bahamów. Tym razem. Jesteśmy właśnie na naszym domu pływającym. Tak. Naszym domem jest łódka, trimaran konkretnie, żaglowa. I mieszkamy na niej od 3 lat. To było marzenie przez chyba 20 lat. A o tym, jak zaczęło się realizować, właśnie chcemy Wam opowiedzieć. Dostaliśmy kilka pytań, na które chcielibyśmy Wam odpowiedzieć. I pierwsze to pytanie jest to, jak odnaleźć się na oceanie możliwości? I co spowodowało, że podjęliśmy taką decyzję, żeby zrobić taki krok i zmienić o 180 stopni nasze życie? Tak, ocean możliwości. Ocean możliwości, no więc jak myśmy się znaleźli na tym oceanie możliwości? Każdy z nas pływa w oceanie możliwości tak naprawdę. Tylko jakoś tak nam się w głowach poukładało, że tak naprawdę nasze umysły nas blokują przed tym. Wydaje nam się, że możemy mniej niż tak naprawdę możemy. I ten ocean możliwości jest tak naprawdę bezkresem. Szczególnie, że teraz mamy takie czasy, że nie musimy już nikogo prosić po paszport i błagać o to, żeby móc wyjechać z kraju, żeby zrobić to, czamto czy owamto. Tak naprawdę wszystko leży w naszych rękach i w naszych czynach. Dla nas było to coś takiego, że właściwie przez 20 lat ja marzyłem o tym, żeby zrobić właśnie coś takiego, żeby zacząć mieszkać na łódce żaglowej zamiast w normalnym domu lądowym. I przez większość tych lat, z punktu widzenia czysto umysłowego i finansowego i ekonomicznego, wyglądało to totalnie surrealistycznie. Natomiast jak teraz spojrzę sobie z perspektywy, to widzę, że zdarzyło się, ktoś by powiedział mimochodem, ale jakoś tak intuicyjnie zdarzyło się wiele rzeczy w moim życiu, które tak naprawdę kierowały w kierunku tego nadrzędnego celu. Myślę, że ten nadrzędny cel jest taką główną rzeczą, o której chciałbym pogadać, bo w zasadzie w momencie, kiedy znajdziemy w sobie jakąś pasję, coś, co naprawdę leży głęboko w naszym sercu, tak kotwiczy fundamentalnie, i zaczniemy za tym dążyć, to nagle okazuje się, że w jakiś dziwny, wręcz czarodziejski sposób rzeczy same się układają pod to. To może zająć dużo czasu i może wymagać bardzo wiele energii i działania. Niemniej jednak, nawet jeśli nie będziemy zauważać tego natychmiast, to później zauważymy, że dużo rzeczy nam pomaga po drodze i jakoś tak prędzej czy później, jeżeli będziemy mieli tą wytrwałość i to zacięcie i będziemy dążyć w tym kierunku, to w końcu dojdziemy do tego, co wymarzyliśmy. I myślę, że tak myśmy właśnie wylądowali na tym naszym oceanie marzeń. No tak, ale oprócz tego, co nam pomaga, są też przeciwności. I o to też pytaliście się. I czy były jakieś przeciwności losu? Jak sobie z nimi radziliśmy? No i można powiedzieć tak, przeciwności było bardzo dużo. No tak naprawdę, no wiadomo, i finansowe, i jakieś organizacyjne, i nawet takie, może być personalne, bo jak przeprowadziliśmy się z całą naszą rodziną na łódkę, więc odcięliśmy też niestety w jakiś sposób kontakty z naszą rodziną. Nie jesteśmy na co dzień. Znaczy może nie odcięliśmy, tylko ograniczyliśmy no siłą rzeczy, tak? No w ten sposób, że po prostu jesteśmy daleko po drugiej stronie oceanu, więc poza tym w ogóle był na etapie realizacji tego pomysłu, był opór ze strony części rodziny, tak, także tak. Trzeba było przeskoczyć przez parę kłód, które zostały rzucone pod nogi. No tak, więc jeśli naprawdę mamy taką siłę woli i wierzymy, że w to, co robimy, naprawdę jest dla nas i nasze, i zaufamy sobie, bo tak naprawdę to my jesteśmy odpowiedzialni za nasz sukces, za nasze szczęście i to jest dla nas ważne. Bo najważniejsze jest to, że jesteśmy odpowiedzialni tak samo za nasze szczęście, jak za nasze nieszczęście. Tak naprawdę jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za to, co się z nami dzieje. I w momencie, kiedy weźmiemy pełną odpowiedzialność za to, co ma się zadziać, czy dzieje się w naszym życiu, to wtedy ani nie będziemy nikogo obwiniać za nasze porażki, ani też nie będziemy się bać tego, żeby osiągnąć sukces. I myślę, że to jest kluczowa kwestia tutaj. Kolejne pytanie, jak się do tego przygotowaliśmy biznesowo, czy mieliśmy biznesplan, na jaki okres zaplanowaliśmy do przodu? Okej, no my oprócz tego, że jesteśmy szaleni, bo cała ta idea jest lekko szaleńcza i to jest takie kompatybilne z naszymi osobowościami, ale mocno stąpamy po ziemi i faktycznie nie porwaliśmy się z motyką
na słońce. Na księżyc? Coś takiego. Trochę się porwaliśmy, ale też porwaliśmy się racjonalnie, bo wszystko sobie poukładaliśmy, wzięliśmy kredyt, bo tak naprawdę jak ludzie biorą kredyt 30-letni na dom, my wzięliśmy kredyt 30-letni na dom, ale pływający. 20. No, ale długoterminowy. Długoterminowy, Tak, więc to też wymagało odwagi, bo to też jest niestandardowe, że bierzesz kredyt taki długi nie na dom, który stoi, tylko na coś, co pływa, więc to też na pewno było poza strefą komfortu, ale mieliśmy wszystko... Zarówno dla nas, jak i dla instytucji finansowych. Więc poukładaliśmy to wszystko, poukładaliśmy wszystkie te elementy, przygotowaliśmy się do tego, chociażby uczestniczyliśmy w kursach pierwszej pomocy, bo wiemy, że czasami jesteśmy skazani na siebie, więc te wszystkie aspekty życia na co dzień na łodzi były mocno przez nas przeanalizowane, przygotowane. I świetnie zorganizowane. W związku z tym też, że mamy 2 dzieci i wiedzieliśmy, że będziemy pływać z dziećmi, to też wymusiło nas, jako na rodzicach i w ogóle osobach odpowiedzialnych, to, że po prostu chcemy to robić w bezpiecznych warunkach i dzięki temu możemy spać spokojnie. Ale myślę, że też pytanie było tak naprawdę, jak biznesowo zorganizowaliśmy w sensie ekonomicznym, jak to finansujemy, tak? Więc tak jak powiedziałem wcześniej, że niektóre rzeczy poukładały się niby, a tak naprawdę poukładały się według tego, żeby zrealizować ten nadrzędny cel, tak? Żeby zamieszkać na łódce. To tak mniej więcej również poukładała się moja praca zawodowa. Ja dążyłem do tego, żeby mieć dość dużą niezależność. Ja akurat zostałem docelowo pilotem w liniach lotniczych, dzięki czemu mam taki układ, że mogę, powiedzmy, nie w całym etacie, ale na jakimś tam wymiarze godzin pracować w taki sposób, że pracuję właściwie około 9-10 dni w miesiącu jednym rzędem i później mam wolne. I wtedy ma to sens, jak najbardziej trzyma się kupy, żeby resztę czasu spędzać na łódce i podróżować, żeglować i zwiedzać. Inaczej tak naprawdę nie miałoby to zupełnie sensu. Więc głównym dochodem jest moja praca, czyli moje latanie. Natomiast oprócz tego organizujemy rejsy na naszej łódce, które też są Dlatego też między innymi zdecydowaliśmy się na większą łódkę, która wiedzieliśmy, że będzie kosztowała, ale z drugiej strony nie wyobrażaliśmy sobie pływania tylko samemu. Znaczy dla nas jednym z wielkich atutów tego, co robimy, jest to, że możemy się z innymi podzielić tymi. To nie jest tylko kwestia zarabiania na rejsach, tylko kwestia tego dzielenia się całym tym stylem życia, z tym pomysłem na życie, tym, że można zarażania innych tym, że można zrobić coś zupełnie inaczej, zupełnie poza ramkami systemu. Tak? 3 miesiące temu odpaliliśmy nasz kanał na YouTubie i to taki nasz wideoblog, w którym pokazujemy o tym, jak żyjemy na łodzi, opisujemy nasze podróże, alternatywny sposób wychowania dzieci w trochę innych warunkach. Alternatywny sposób życia, kropka. Dokładnie tak. Dlaczego mówimy o tym? Bo to jest też jeden z naszych źródeł dochodów. Na razie mały, ale biorąc pod uwagę, że otwarliśmy go 3 miesiące temu, wygląda to całkiem obiecująco. Wiadomo, to jest kwestia taka, że na razie od ziarnka do ziarnka się zbiera, więc na razie są to drobne kwoty, ale naszym celem jest uniezależnić się, żebyśmy mogli wyruszyć w podróż dookoła świata, pokazać Wam i naszym znajomym i widzom różne miejsca, ludzi, których poznajemy na naszej drodze. To są naprawdę niesamowite osoby. I niesamowite miejsca. I dzięki temu właśnie, że nagrywamy to, edytujemy, co też jest bardzo, bardzo pracochłonne, możemy też czerpać dodatkowe przychody właśnie z takich, na przykład chociażby z YouTube'a, albo jest taka strona, która jest bardzo popularna za granicą, przede wszystkim Patreon, na której Patreon właściwie, patreon.com, na której osoby, którym podoba się to, co robimy, mogą na przykład wspierać, wysyłając nam na przykład $1 za każdy odcinek, który publikujemy. I chyba ostatnie pytanie. Co powiedzielibyśmy ludziom, którzy mają swój biznes, żeby ich zmotywować do działania? Jak obrać ten kurs na sukces? No więc ja myślę, że może się powtórzę w sumie poniekąd, ale myślę, że najlepszym kursem na sukces i jak obrać w ogóle, jak się zmotywować. Pytanie, czy w ogóle się motywować, bo jeżeli znajdziemy ten naprawdę taki nasz wewnętrzny cel, taki głęboki, fundamentalny cel, po co my jesteśmy w życiu, co nas tak naprawdę mocno kręci, gdzie chcemy iść
I jeżeli tego się posłuchamy i za tym pójdziemy, to nie będziemy potrzebowali żadnej świadomej motywacji. Nie będziemy musieli rano wstawać i mówić sobie, no, dobra, do roboty. Nie będzie czegoś takiego. To będzie coś takiego, że będziemy wstawać i nie będziemy mogli się doczekać do tego, żeby działać w tym kierunku. To jest coś tak nadrzędnego, coś tak magicznego, że ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób inny opisać. A ja uważam, że tak, to prawda, ale dodatkowo jeśli będziemy czerpać radość ze zwykłych rzeczy, bo można by powiedzieć, znajdę pasję, robię coś interesującego, no to będzie mnie dopiero satysfakcjonowało. Ale można też naprawdę odczuwać radość z prostych rzeczy. Zgadzam się z Panią całkowicie. I jeśli na przykład nieraz na przykład mówimy, kim chciałbyś zostać i na przykład wiele osób mówi, chciałbym mieć swoją firmę. Ale jeśli na przykład, czy wyobrażasz sobie, że jak wygląda życie takiego przedsiębiorcy? Najczęściej ta osoba siedzi bardzo długo przed komputerem, nawet jak jest koniec pracy, dalej w głowie myśli i tego sobie nie wyobrażamy, ale na tym polega życie chociażby przedsiębiorcy, więc trzeba sobie wyobrazić, że to też jest jakby taka rutyna, którą codziennie się wykonuje. Poza tym należy i sobie można to robić z radością. A to, co powiedziałaś przed chwilą, co powiedziałem, że zgadzam się z Panią, to jest a propos tego, że tak, oczywiście absolutnie się w 100% zgadzam z tym, że nie można żyć tylko celem, a wręcz przeciwnie, należy również albo jeszcze bardziej żyć tą drogą do celu. Czyli krótko mówiąc, nie żyć tym, co może być za rok, 2, 10, 20, tylko właśnie cieszyć się tym, co się dzieje po drodze. I kończąc, właśnie my nie chcieliśmy odłożyć naszych marzeń i tego, co nam sprawia przyjemność na kiedyś, na emeryturę. I myślę, że tak naprawdę wprowadzamy to codziennie w życie. Jeśli chciałabym na przykład nauczyć się gry na gitarze, albo nie wiem, teraz robimy tego YouTube'a, to robimy to teraz. Nie odkładamy rzeczy na później. Po prostu. Zgadza się. Czyli to, co lubisz robić najbardziej, rób to teraz. Nie odkładaj tego na kiedyś. I też na bieżąco reewaluujemy, tak? Co nas kręci w danym momencie, za czym chcemy pójść, co jest, tak? Co jest na tapecie i za tym idziemy na bieżąco. To, że wczoraj coś było tak, to nie znaczy, że dzisiaj jest tak samo. Tak, marzenia również się zmieniają. Marzenia też się zmieniają. To nie jest tak, że no trzeba po prostu, umysł czasami nie nadąża za duszą tak naprawdę, za intuicją. I pamiętajcie, że jedyne ograniczenia jakie są, to są te w głowie. Wszystkiego dobrego. Cześć! Segredos venda floresta de luz Pachamama, abre a consciência dos seus filhos a crescer.